Dzień dobry, witam Was serdecznie w warsztacie Dom i Drewno. Dzisiaj tematyka niezwykle ważna, czyli zawieszki meblowe. Mam nadzieję, że ten film dotrze nie tylko do stolarzy, meblarzy, osób zawodowo zajmujących się tworzeniem mebli, ale do szerszego grona, ze mną włącznie, do osób, które posiadają po prostu meble wiszące. Będzie mnóstwo informacji, mam nadzieję, że z tego skorzystacie. Lecimy! Dlaczego mówię, że ten temat jest niezwykle ważny? Ponieważ te małe elementy nośne, które trzymają korpusy na ścianie, one gwarantują oczywiście nie tylko, że te meble przetrwają ileś tam lat, ale również gwarantują nasze bezpieczeństwo. Nie chcemy po prostu, żeby ta szafka spadła na coś, rozwaliła to i jeszcze nam zrobiła krzywdę, prawda? Ja sam to przeżyłem. Nie będę wracał do tego tematu, ale jedna z szafek, które montowałem sam, spadła. Przeżyłem tą chwilę grozy i wiem naprawdę, jak to jest niebezpieczne. Zacznijmy może od pytania, gdzie stosujemy szafki wiszące. Kuchnia? Wiadomo. Górne korpusy, dolne czasami, jeśli ktoś nie chce nóżek. Łazienka? Jak najbardziej szafki wiszące górne. Szafka dolna, na przykład pod zlewozmywakiem. Przedpokój? Jak najbardziej szafki dolne, szafki górne również. Salon? Oczywiście szafki górne, czy szafka na przykład pod sprzęt RTV. Sypialnia? Również szafki dolne, nie chcemy mieć nóżek. Szafki górne również. Praktycznie w całym domu. I tutaj nasuwa mi się od razu drugie pytanie, czyli jaka będzie różnica w konstrukcji tych szafek w poszczególnych pomieszczeniach. Zauważcie, że szafki górne będą dosyć płytkie. Kuchnia 30-35 cm, łazienka jeszcze węższe, jeszcze płytsze. Będą dosyć wysokie, mogą być szerokie, ale są dosyć płytkie. Szafki dolne natomiast będą dosyć głębokie, 60 cm. Czemu nie? Mogą być bardzo szerokie, czyli szafki dolne znowu będą dużo bardziej odstawać od ściany, będą dużo cięższe i tutaj właśnie pojawia się ta różnica między właśnie szafkami górnymi i dolnymi. Pomyślcie, że szafki górne będą praktycznie zawsze działać tam największe siły ścinające, a szafki dolne będą oczywiście siły ścinające, czyli w dół, ale również ta szafka będzie chciała się oderwać od ściany, ponieważ będzie po prostu głęboka. Trochę u nas pusto na tej strugnicy, ale nie przejmujcie się, od czego jest magia kina i już gotowe. Mam tutaj wszystko, co było dostępne w najbliższej hurtowni meblowej, od najtańszych do najdroższych, i zawieszki, i listwy, o tym zaraz Wam opowiem, ale idąc do sklepu, jeśli coś bym miał wybrać z tego, to już muszę mieć w głowie mnóstwo parametrów, o których muszę już wiedzieć wcześniej. O czym mówię? To tak jak z narzędziami. Narzędzia dobieramy do pracy i tutaj tak samo zawieszkę dobieramy do przeróżnych parametrów, takich jak na przykład, bo nie wszystkie będę wymieniał, czy to jest szafka górna czy dolna. Już mamy zupełnie inne konstrukcje zawieszek. Jaka jest sama konstrukcja korpusu? Czy ma plecy, czy nie ma pleców? Z jakich materiałów jest zrobione? Czy ma trawers z tyłu, u góry, czy też może na przykład lity blat? Czy szafka będzie potrzebować regulacji w pionie lub w poziomie? Jeśli tak, to o ile? Jaka waga będzie samego korpusu? To jest kolejny niesamowicie ważny parametr. Pamiętajcie również, że korpus to jedno, a to, co będzie jego zawartością, to kolejna rzecz. Ważne? Ważne i to niezwykle. Więc tych parametrów, które musimy znać, jest sporo. Musimy to naprawdę przemyśleć. A teraz zobaczmy, co tutaj mamy na stole. To co? Lecimy od czegoś prostego. Proszę bardzo, takie wbijane krążki, haczyki, zawieszki na haczyki. Tu są takie ząbki, więc mamy regulację w poziomie. Nie ma regulacji w pionie. Coś bardziej zaawansowanego. Regulacja w poziomie. No i tutaj tą śrubą poprzez dokręcanie możemy również wyregulować tym w pionie. Więc nie jest źle. Takie. Estetyka jak z PRL-u, no ale dobrze.
Te zawieszki myślę, że już znacie z moich filmów poprzednich o szafkach górnych. Zawieszka z regulacją w pionie poprzez tą śrubę oraz w poziomie na szynie, a tą śrubą dociągamy szafkę, kiedy powiesimy, dociągamy szafkę do ściany. I tutaj te są dosyć podobne wszystkie. One są tutaj lewe, prawe. Ta jest ciekawa. Po prostu trudno uwierzyć, słuchajcie. Po pierwsze, ona jest uniwersalna, więc ona jest jedna sztuka dla lewej i prawej strony, ale nie ma tutaj żadnego symbolu, żadnego oznaczenia. Nie ma nic. Po prostu totalny no-name. Ale widać, ktoś też takie rzeczy kupuje. Skoro jest zbyt, to też to i sprzedają. Tutaj zawieszki już również takie bardziej zaawansowane. Pełna regulacja, znaczy tak, w poziomie wiadomo, w pionie również śruba i jedna i druga również dociągająca. Kiedy to zamontujemy do korpusu, zamykamy to tym metalową taką zakrywką. To bardzo podobne, również lewa, prawa i później to zakrywamy. Czyli to też na szynach. Takie blachy, kątowniki. Estetyka zero, nie? No ale widocznie działa, skoro coś takiego ludzie również stosują. Kolejny system już jest bardziej zaawansowany, ponieważ tutaj wymaga nawiercenia korpusu na kołki. 4 kołki to jest do szafek dolnych. Spora blacha na ścianę. Ale tutaj nie ma żadnego rysunku, nie ma nic. Więc jak to zamocować, w jakich odległościach? Trzeba będzie szukać w sieci. Tutaj, kurde, to jest po prostu gigantyczne. Gigantyczne. Jeden element, drugi element, trzeci element. Ale tutaj mamy już porządną instrukcję, więc sobie poradzimy. Wszystko jest rozrysowane tak jak trzeba. Idziemy dalej, idziemy dalej. Tutaj mamy kolejne sprzęty, które widzieliście. Libra H1 była w meblach u mnie, to jest do szafek górnych. Co tutaj mamy dalej? Libra H2. Mamy również ciężki kaliber. Libra H7 do szafek dolnych wraz z taką listwą, która służy do spinania tutaj tych zawieszek. I to również jest od razu, słuchajcie, trawersem tylnym do szafki. Bardzo ciekawy sprzęt. I jeszcze coś tutaj mam. Mam przeróżne płytki mocowane na ścianę. Ta, zobaczcie, jest jaka gruba. Również uwzględniono to, że mamy na przykład płytki na ścianie i chcemy zniwelować tą różnicę płytek. Są zupełnie inne właśnie te płytki naścienne. Jeszcze coś wam pokażę. Zobaczcie to. To jest kawałek listwy takiej, którą dostaniecie w każdym sklepie. Najtańsze dziadostwo świata. Zobaczcie to. Po pierwsze, grubość tutaj tej stali 1,5, 1,4 dokładnie. Tutaj mam coś dużo lepszego. Ponad 2 mm, 2,04. To jest po prostu jak plastelina, słuchajcie. Weźmiemy sobie na środku, tak? No i zobaczcie to. Jak to, powiedzcie mi szczerze, jak taka listwa ma wytrzymać kilkadziesiąt kilogramów, czy nawet ponad 100 na ścianie, skoro wyginam to po prostu rękami. Przy tej stali, przy tych listwach, jeśli chwycę tutaj na środku, pomiędzy tymi przetłoczeniami, uwierzcie mi, że nawet przy takiej dźwigni, no sporej, nie jestem w stanie tego wygiąć. Taka jest różnica. Czy w jakimś sklepie ktoś wam coś takiego pokazał? No nie. Dokonaliśmy wyboru, mamy nasze zawieszki, mamy porządne listwy, ruszamy do pracy. Czegoś jeszcze brakuje? Brakuje nam kołków. Kotw, jak to, które nam zamocują właśnie tą listwę do ściany. I tutaj moja rada jest, słuchajcie, następująca.
Te wszystkie szare kołki, które znajdziecie w zestawach, jeśli oczywiście producent jest na tyle szczodry i dobry, że dorzuci Wam te wszystkie elementy łączników, ale te szare kołki, które znajdziecie, zostawcie sobie do na przykład ramek na zdjęcia. Tutaj również musicie dokonać wyboru i wziąć po prostu porządne kołki. Widzieliście u mnie w użyciu Duo Powery Fischera. One są dość specyficzne. Same dopasują się do powierzchni, do materiału, w którym będą mocowane. I to jest właśnie cała petarda, cała jakby filozofia tych kołków, że one pomogą Wam, żeby to mocowanie było faktycznie mocne. Ja tutaj mam płytę stolarską 20 mm litego drewna, ale będziemy wieszać za chwilę szafki dosyć mocne. Może Wam przyjdzie wiercić w płycie wiórowej, może będziecie wiercić w cegle dziurawce, może w jakimś twardym betonie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiecie czasami, co kryje się pod tynkiem, więc pozwólcie tutaj technice również sobie pomóc. Kołki to naprawdę bardzo ważna, istotna rzecz. To co? Ruszamy do pracy? No ja już się nie mogę doczekać. Zbudowałem na tą okazję, słuchajcie, nawet specjalną ścianę. Ale zanim przejdę do konkretnej pracy, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. W trakcie tego filmu będziecie w stanie zobaczyć również efekt badań, które przeprowadziła Italiana Ferramenta według normy 15939. Norma ta dotyczy maksymalnej nośności szafek wiszących, korpusów meblowych i te badanie będzie wskazywało maksymalny ciężar, który doprowadzi do zniszczenia albo zawieszki, albo korpusu. Zobaczycie, naprawdę robi to niesamowite wrażenie, kiedy widzimy, kiedy ta cała nasza praca legnie w gruzach. Zwróćcie również uwagę na to, jak jest przeprowadzone to badanie. Jest stworzona taka stalowa klatka, stalowe profile zamknięte. Te profile są przykręcone z boku do korpusu. Od góry jest przyłożone obciążenie. To się wszystko równomiernie rozkłada na korpus i dopiero wtedy jest stworzone badanie. Jeszcze bardzo ważna informacja, że takie badanie dokonuje się na maksymalnie odkręconych zawieszkach od ściany, odstawionych. Czyli jeśli zawieszka ma taką regulację, to ona musi być maksymalnie wysunięta i wtedy to badanie się dokonuje. Zwróćcie również uwagę na to, będzie takie w podsumowaniu jedno króciutkie zdanie, co się dzieje, kiedy ta nośność jest przekroczona, czy zniszczeniu ulega może korpus, może zawieszka. Będziecie mieli to wszystko wyłożone na tacy, również wagowo maksymalny ciężar będzie podany. Dziękuję serdecznie Italiana Ferramenta za udostępnienie takich badań, bo myślę, że tutaj nikt z nas nie byłby sam w stanie tego w takich domowych warunkach wykonać, a tutaj mamy to wyłożone czarno na białym. Nagadałem się, czas popracować. Ściana jest przy mnie, jak mówiłem, płyta stolarska 20 mm, więc tutaj mamy porządny materiał, w który mogę się wkręcać. Ściana jest o konstrukcji szkieletowej, za nią jest pustka. Mam przy mnie pierwszy korpus. Od czego zaczniemy? Może od górnych szafek. Ja nie będę wieszał ich pod sufitem, tak jak powinno się robić, czy 2 metry, czy 2,20, czy 2,30, zależy jakie pomieszczenia mamy. Wymierzymy sobie tylko tak, żeby mi było wygodnie też z ziemi pracować, żebym nie musiał skakać po drabinie. I teraz, no powiedzmy, na 2 metrach to zrobię. Zaznaczam sobie 2 metry w jednym miejscu. No i oczywiście waga w rękę, żeby przenieść to na drugą stronę. I teraz, jeśli mamy króciutką wagę i mamy rząd szafek, to średni pomysł, nie? Żeby iść z jednej szafki z drugiej. Będzie to krzywo, nic z tego porządnego nie wyjdzie. Więc tutaj naprawdę weźcie długą wagę, porządną. Mamy jeden punkt, libelka na środek. Zaznaczamy drugi punkt, mamy 2 metry zaznaczone. Opcja najlepsza, najbardziej profesjonalna przy większej ilości szafek, szczególnie na przykład gdzie mamy w kuchniach, gdzie mamy L albo C i chcemy, żeby faktycznie poziom był zachowany, no to już wtedy bez
niwelatora, czy bez lasera krzyżowego z funkcją samopoziomowania, czy autopoziomowania, to już jest, powiedzmy, najwyższa klasa. Zaraz on zacznie. Dobra, już się ustabilizował. Ja sobie mogę też go obrócić w odpowiednim miejscu, żeby złapać jeszcze na przykład pion z jakimś elementem na ziemi, czy też na suficie. I to jest, powiedzmy, najbardziej profesjonalna opcja, jaką ja znam. Koniec gadania, czas pracowania. Biorę się za pierwszą szafkę i weźmiemy sobie jakieś przykładowe zawieszki i zobaczycie co i jak. Ja tych jeszcze formatów nie składałem, więc oczywiście chciałem sprawdzić, czy na pewno wszystko gra, ale tutaj również to jest wykonane na zlecenie, więc powinno być dobrze, prawda? I tak też było, nie miałem tutaj żadnych uwag. W tym momencie piła japońska w rękę i wycinamy wycięcie na zawieszkę. Oczywiście te wymiary musicie albo sprawdzić w katalogach, albo po prostu wziąć suwmiarkę i przymierzyć, jaki kawałek musicie wyciąć. Ja tutaj, widzicie, w jednym miejscu się pomyliłem, ale całe szczęście wyciąłem za mało. No i dobrze, i tutaj wkładamy już sobie te plecy w ręk, czy we wpust, przepraszam. Korpus mogę poskręcać, czyli tutaj będą dwie różne zawieszki, więc musiałem wyciąć również te dwa wycięcia o różnych wymiarach. Całość skręcam, tutaj klucz imbusowy w rękę. To jest dosłownie kilkanaście sekund i mamy korpus poskręcany. No i teraz sam montaż zawieszek. Tutaj zawieszki, które również widzieliście u mnie. Wystarczy je włożyć i przykręcić na dwa wkręty, bodajże o grubości 3,5 mm. Tutaj zawieszka numer 2. Jest ona troszeczkę cieńsza, ale ja tutaj zdecydowałem się użyć eurowkręty. I tutaj również widzicie, ja pokazuję metodę, gdzie na gotowym korpusie wykonuję odwiertów z ręki, ale żaden problem, żeby zrobić to przed złożeniem, tak jak być powinno, i wtedy mamy to zrobione dużo szybciej, prościej i na pewno lepiej. Teraz czas na montaż tego na ścianie. Tutaj pilarka taśmowa do metalu. Sprawdzamy sobie. Widzieliście, tam było 6 cm, jeśli ktoś widział. Musimy oczywiście zobaczyć, w jakim miejscu od górnej krawędzi będzie montaż kołków. Tutaj było 60 mm, jeśli oczywiście zawieszka jest na środkowej pozycji. Czas powiercić moją ścianę. Tutaj wiertło 8, rozstaw otworów przenoszę z listwy, kołki powbijane, wkręty wkręcone, możemy wieszać naszą szafkę. Tutaj jeszcze ten korpus nie był jakoś bardzo ciężki i teraz oczywiście poziomujemy sobie z wagą, widzicie, z poziomicą na szafce, poziomujemy do libelki, ustawiamy to wszystko ładnie. Poziomowanie zrobione, teraz mogę tutaj właśnie dociągnąć korpus, widzicie, on ładnie dochodzi do ściany, zaślepka na miejsce i gotowe. I to by było na tyle z pierwszą szafką. Mogę podklejać naklejki, tak robię na sam koniec pracy, jeśli wszystko jest ustawione, dokręcone i szafka jest wykonana poprawnie. Tutaj widzieliście dwa rodzaje okuć, podobna zasada działania, różniące się wielkością tego wycięcia, które musiałem wykonać. Jedno jest bardziej smukłe, drugie troszeczkę grubsze. Jeszcze myślę, że warto tutaj pokazać takie ujęcie. Zobaczcie te zawieszki obok siebie. Tak jak mówiłem, one różnią się troszeczkę. I tutaj na przykład nie widzimy żadnych wkrętów, po prostu widzimy tylko zaślepkę. A tutaj wygląda to następująco. Jedno jest mocowane na wkręty zwyczajne 3,5 mm, drugie na eurowkręty. Tyle w temacie. Wszystko zamocowane na jedną listwę, oczywiście na koniec poziomowane. I widzicie, miałem już tutaj korpus demontować, ale pomyślałem jeszcze o jednej kwestii, o której również Wam wspomniałem, czyli o bezpieczeństwie
zamocowanych szafek właśnie na tą listwę. Jest wszystko dokręcone, więc nie ma tutaj żadnych luzów. Absolutnie, jest dokręcone na maksa do listwy. No i teraz zobaczcie, kiedy spróbuję podbić korpus do góry. Z jednej strony zeszło, więc tutaj już wisi to tylko na korpusie. No i teraz z drugiej strony. No, czyli generalnie jesteście w stanie, jak widzicie sami, szafkę podbić i ona po prostu wtedy spadnie. Od razu pewnie ktoś zapyta, no kto będzie gdzieś tam podbijał szafkę i ona będzie miała jeszcze jakieś obciążenie. Pamiętajcie jeszcze, że przy szafkach górnych często są fronty uchylne właśnie do góry, tak? Czyli podnosimy w ten sposób. Są imprezy, nieważne, różne sytuacje są w domu. Ramieniem ktoś podejdzie, walnie. Trzeba mieć po prostu na uwadze, że coś takiego istnieje.